Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku będziemy montować wyważarkę do sekcji 24V akumulatorów. Tutaj mam litowo-żelazowo-fosforanowe, tutaj są zwykłe AGM-y. Niestety zauważyłem, właśnie dzisiaj, dlatego to nagrywam, tutaj mamy zoom. Baterii monitor BM6. Tak widzę, że on pływa sobie w fasie. Widzicie? Coś się zaczyna dziać, zaczyna się chyba jedna cela gotować. Zauważyłem, że też na innych celach coś się pokazuje. Jednak sobie odczepimy na razie od kamery, żeby pokazać Wam, co tu się dzieje. Widzicie, tutaj jest nalot tak samo z wyschniętego elektrolitu. Tu mam kolejnego BM6, czyli w tym momencie ostrość, prawa strona, lewa strona ma monitoring, jedna tu, druga tu. W trakcie montażu albo dodam odczyty napięć, albo dodam na sam koniec zdjęcia. I cała maniana się dzieje przez to, że ta nasza wyważarka nie daje rady. Zaraz sobie zmierzymy, czy jakiś prąd przez nią płynie, to znaczy, czy w ogóle wyważa, bo zrobiłem sobie quick test miernikiem i mam tutaj rozjazd 0,3 V. Możliwe, że to się w tym momencie zmieniło, ale to trzeba sprawdzić, więc zaczynamy. Zacznijmy od zmierzenia różnicy. Co tutaj mamy? Oczywiście DC. Nie wiem, czy mi się uda tak złapać, żebyście widzieli. Najwyżej w montażu zmienię. I tak. Jedna strona 14,30 niecałe. Druga strona niecałe 14. Teraz sobie zmierzymy, jaki mamy prąd wyważania. Daję sobie na prąd. Daję sobie kalibrację, czyli deltę, tak żeby nie kłamać za bardzo. Najlepiej chwilę przed tym, niż założy się na przewód. Czy tutaj płynie jakiś prąd? Nic tutaj nie płynie. Nie mamy żadnego prądu, czyli wyważarka nie spełnia swojego zadania. Dlatego wrzucimy to ustrojstwo. Dzisiaj mamy 23. 23.05 26. No, kto szybko leci. I tak, teraz sobie damy tutaj tą wyważarkę i zgodnie z schematem to sobie podłączymy. Red idzie do plusa. Gdzie tutaj mamy takie w miarę dobre miejsce? On się tam podłączył, ale już tam mam jedną żabkę. Zróbmy to. Tu mam. Co? Plus. Aha, ja mam tu jeszcze odsiarczacze. Jeden i drugi. Jeszcze szansa, że odsiarczacz jest zepsuty i robi zwarcie, dlatego jest dysbalans. Ale spróbujmy się gdzieś tu wczepić, blisko środka. Przyjmijmy, że tu. Teraz musimy sobie środek podłączyć. I tak samo środek mam osaczony z jednej strony, jak i z drugiej. I tak bardziej mi tu pasuje osobiście. Zaznaczam, wszystkie przewody są tej samej długości, żeby wszystko się równoważyło.
Już nam miga, że strona B ma problem, no bo nie jest podłączona. I teraz sobie podłączymy minusową stronę. Jeżeli tam jestem bardziej bliżej tamtego słupka, to tutaj zrobimy podobnie, żeby mniej więcej rozkład tych sił był, sił prądów podobny. Czyli gdzieś tu się spróbujemy wczepić. Choćbym unikał tego miejsca z racji, że tutaj mamy ten wycieknięty elektrolit, będę musiał to zmyć. Rafale, jeżeli oglądasz, proszę Cię o radę, bo się niepokoję. Żygający akumulator elektrolitem nie jest nic dobrym, więc proszę o wsparcie wiedzą. Wsadzamy drugi. Dalej mamy błąd ze strefy B. Spróbujmy ten sam test zrobić teraz. Czy mamy jakieś prądy? Zaś sobie kasujemy, żeby nie mieć tutaj żadnego upływu. Pokazuje 0,506. Środkiem 150 mA. Jeszcze raz, żeby być 100% pewny. No. Delta mamy jak najbliżej zera. $100 mA. Gdyby to było 1 amperem, by było spoko. No ale mało. — 150 max. Zobaczmy sobie tu. Albo za szybkie są impulsy, bo ten miernik też nie jest najlepszy. W sensie on jest powolny i nie może łapać wszystkiego. Ale coś się dzieje. Założyliśmy wyważarkę. Nie jest długo. Zobaczmy sobie napięcie, bo pod ostatnim filmem dodałem, co tam się dzieje. Jakie są mniej więcej zakresy napięć, co pokazuje stan naładowania. Sprawdźmy sobie po chwili, dosłownie po chwili, co się dzieje. Zapewne za dużo się nie zmieniło. Z naciskiem za dużo, ale może jednak. 14,14. I tu mamy 14,20. Coś mi się wydaje, że to, co mi miernik pokazuje, jest za wolne. Może być, że to takimi dużymi szpilkami prądowymi wali, że jak mamy czas odczytu, powiedzmy tu mamy widełki odczytu, to pulsy są krótsze i nie łapiemy całej szpilki prądowej. Bierzemy tylko połowę szpilki, no bo się nie mieścimy w okienku, żeby zmierzyć, no bo to jest miernik, który może nam powiedzieć, czy się coś dzieje, czy nie dzieje. Ale zróbmy teraz retest. Dajemy sobie tu. Tu mamy z poprzedniej wyważarki. Tą wyważarkę wywalę w nocy. Mamy słoneczne dni, dawno nie było. Chcę wykorzystać jak najwięcej. Dajmy sobie na 0. I tu się prawie nic nie dzieje. Ja bym powiedział, że to jest bardziej szum elektroniczny. Jak poruszam miernikiem, to taki jest błąd. Mogę jeszcze tu sobie sprawdzić. Tu coś się dzieje niby. No ale tak jak też jeszcze właśnie pod ostatnim filmem z Rafałem gadałem.
omawialiśmy temat tej wyważarki, jest słaba. Ale niby już się te napięcia wyrównują. Są wyważarki, które dają większy prąd. Dam tak, żeby się nie grzało, bo to też wpływa na proces wyważania. Dlatego staram się, żeby żadne urządzenie nie leżało też na akumulatorze. Moim błędem też jest, wyciągnijcie wnioski, żeby nie popełniać tego samego. Jedna wyważarka jest na, tu jest 300 amperów, 300 amperogodzin, tu jest 300 amperogodzin. Ja bym powiedział dwie na taką sekcję. Dlaczego? Bo jak będzie jakiś dysbalans, coś się podzieje, to jedna będzie musiała orać cały czas na 100% i może nie utrzymać tego. I to się rozjedzie. Dlatego bym zalecał, po swoim doświadczeniu i zniszczeniu kilku tych wyważarek, zastosować przynajmniej dwie, żeby były na sekcję. Do czasu, aż się unormuje, ewentualnie zamieniać miejscami. Dlatego tutaj też robiłem testy kiedyś pojemności. Tam na tych karteczkach są karteczki i są napisane, spróbuję jakoś pokazać fizycznie, ile jest amperogodzin. Jak widać, to ma, ten akumulator ma 105, gdzie ma dedykowane 100 i to jeszcze ma, to jest jego drugie życie, o ile nie trzecie czy czwarte, więc chcę dbać, żeby one żyły jak najdłużej, a podstawa to jest, tak jak tutaj się właśnie dzieje, nie dopuścić do tego, do takich sytuacji. Dopuściłem do tego, prawdopodobnie skróciłem żywot całej sekcji akumulatorów, czego nie chcę, bo mam jedną sekcję, dopiero sekcję. To bym mógł podzielić po 200 amperogodzin, po 200 i dać wyżej, ale kiedyś dwie sztuki kosztowało około 1700-1500 zł, teraz jedna sztuka tyle kosztuje. No nie dam tyle, no to nie jest ta oszczędność, ekonomicznie to nie jest uzasadnione. Będę dalej dryłował z tym, co mam. Z drugiej strony z tymi akumulatorami z Winwella, kurczę, nie wiem, to był naprawdę, raz w życiu mi się chyba coś udało zajebiście kupić, one działają, tfu tfu. Wyważarki nie mają żadnych problemów, nie widzę żadnych rozjazdów napięciowych, raz na jakiś czas mierzę, bo to, że masz się magazyn, to się nie kończy na tym, że się ma magazyn, to trzeba też to kontrolować. Czeka mnie kilka prac tutaj w akumulatorowni, troszkę przemeblowanie, ale tyle. Więc jak będzie zainteresowanie, to zrobię follow-up, co tu się dzieje. Przez ten czas, co gadam, to zmierzmy sobie jeszcze raz, tylko muszę ciąć, bo będzie za długi klip. Dobrze. Mam nadzieję, że widać w miarę widać. Dobra, polaryzacja. Ok. I mamy 14-12, a z drugiej strony mamy 14-16. No jest, powiedzmy, spoko. Dalej mam błąd z jednej strony. Nie wiem, czy czasem go nie zrestartować, że mu środek wyciągnę na chwilkę. Teraz jest inny komunikat. Mam nadzieję, że nie uszkodziłem sprzętu. Nie, dalej jest sekcja B mi świeci. Prawdopodobnie dalej będzie wyważał mniejszym prądem, albo już po prostu jest tyle do przepompowania między jedną a drugą stroną, że pompuje, no bo ten też dalej świeci. Wiem jedno, nawet jak ulegnie uszkodzeniu, ta wyważarka to dobrze pokazuje.
jak już się napięcie unormuje między prawą i lewą stroną, to przestanie migać. To prawdopodobnie tu się to też unormuje i będzie świecić chyba sekcja B ciągłym światłem. Więc chyba tyle na razie. Wniosek: trzeba kontrolować magazyn cały czas i dbać. I wyciągać wnioski. Że jak postawicie sobie magazyn, to na tym się nie kończy historia. Trzeba patrzeć, gdzie się popełnia błędy i się rozwijać. Dlatego też ta wyważarka jest na żabulcach. Też wszystko będzie w opisie. Tak samo jak ten sprzęt. Tutaj było jeszcze po staremu robione, że było pod śruby, pod słupki robione. Przy okazji możliwe, że powymieniam te stare śrubki za... Widzicie, tutaj mam stare śrubki, gdzieś tutaj mam chyba pokupione części, żeby przeszczepić słupki. Prawdopodobnie gdzieś tutaj to mam, w tym pędzlu. Więc na koniec zdjęcia. Jak macie jakieś uwagi, pytania, śmiało. Rafale, jak oglądasz, doradź coś, bo niepokoi mnie to. Prawdopodobnie by trzeba było zaś zważyć akumulator, ile ubyło. Wiadomo, lałem troszeczkę więcej niż powinienem. No ale zobaczymy. To dziękuję, do zobaczenia, do następnego. Cześć.